Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 27 Zulkada 1445 roku po Hidżri, albo Quattro Giugno, anno Domini bismillesimo vigésimo quarto. Po pierwsze, bardzo dziękuję wszystkim nowym wspierającym na Patronajcie. Po drugie natomiast, chciałem Państwu powiedzieć, że ja cały czas poszukuję, po pierwsze, rysownika, znaczy grafika takiego, który potrafi narysować coś kreską, najchętniej postacie, karykatury. To nie musi być zawodowiec, tak? Dla mnie to może być równie dobrze student pierwszego roku, który po prostu ładnie rysuje. To dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to nie jest mi potrzebna ani osoba do robienia murali, ani osoba do robienia grafik korporacyjnych i identyfikacji graficznej korporacyjnej. Również chciałem powiedzieć, że sporo dostaję takich propozycji. Wiemy, że Pan szuka grafika, co prawda na grafice się nie znamy, ale może Pan rower kupi. Nie kupię, dziękuję. Więc nawet nie jestem w stanie na te wszystkie propozycje odpowiadać, także mam bardzo sprecyzowaną potrzebę. Taki właśnie osoba, nie wiem jak to się inaczej nazywa, rysownik, karykaturzysta, obojętne. Osoba, która ma ładną po prostu kreskę i potrafi coś przy pomocy, szczególnie taką oszczędną kreskę i potrafi przy jej pomocy coś narysować. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz, poszukuję kogoś, kto byłby w stanie, nawet używając jakichś szablonów, prawda, brzmi jest to obojętne, ale zrobił ładne takie dodatki, które będą na przykład zapraszały w trakcie programu do subskrybowania czy do patronowania na Patronite, żeby te animacje jakoś fajnie wyglądały i dawało się je po prostu na przezroczystym tle wstawić w trakcie filmu, tym bardziej, że takie nam mi się bardzo przydadzą, jeżeli zacznę w pewnym momencie robić spotkania na żywo, tak, bo wtedy coś takiego się musi być dodawane automatycznie. Fachowcy wiedzą, o co chodzi, niefachowcy nie muszą, tak, w każdym razie to są te dwie rzeczy, rower, nie kuchenka, nie kolumna Zygmunta, nie dziękuję, więc to jest jak gdyby w dużym telegraficznym skrócie. Dobrze, już tyle tytułem ogłoszeń parafialnych, jak ktoś to ostatnio określił. Teraz przechodzimy już do tematu tego naszego dzisiejszego spotkania. To jest temat wbrew pozorom trudny, wbrew pozorom on nie jest trywialny. To jest sprawa Bidena przed sądem, oczywiście Bidena juniora przed sądem, chociaż oczywiście apetyty republikanów są takie, żeby przez Bidena juniora dojść do Bidena seniora. To jest oczywiste. Czy wszyscy, którzy są ze Stanów Zjednoczonych, którzy mnie oglądają, mogą sobie spokojnie pominąć ten wątek, bo tę telenowelę znają, bo to nie jest pierwszy raz, ani ostatni, kiedy coś takiego wokół tego się dyskutuje. Natomiast ci, którzy nie są ze Stanów Zjednoczonych, nie mają tego na co dzień, warto, żeby się dowiedzieli, o co tak naprawdę chodzi. Tym bardziej, że mamy właśnie czas wyborczy, rok wyborczy. W związku z tym mamy tak, że niecały tydzień po skazaniu Trumpa, tyle tylko, że tam Trump stawał sam, prawda, za przestępstwo w Nowym Jorku. Teraz mamy sprawę w Delaware, gdzie staje przed sądem Hunter Biden. Najpierw muszę Państwu powiedzieć kontekst tego, dlaczego staje i w ogóle o co chodzi, a potem dopiero opowiemy sobie dokładnie o szczegółach tej sprawy. Znaczy, oczywiście to jest tak, że ta sprawa ciągnie się od bardzo dawna. To jest tak, że prawdopodobnie, gdyby to nie był właśnie Hunter Biden, gdyby to nie było tak, że przez tą sprawę tak naprawdę dopiero republikanie chcą dorwać jego papę za, krótko mówiąc, przekręty na Ukrainie, czy też jakieś niezgłoszone pieniądze, jakieś machinacje inne, finansowe, na które notabene nie mają dostatecznych dowodów, bo gdyby mieli, to by już nie było sprawy, prawda, to by przy okazji sprawy impeachmentu pokazali wszystko, więc to jest taka próba właśnie, znaczy jak mówią fachowcy tam już w Stanach Zjednoczonych, to zwykle właśnie takich spraw się używa, żeby potem taką osobę, która za dość, powiedzmy sobie, trywialną sprawę, znaczy w tym sensie trywialną, że zwykle one się nie kończą przed sądem, kończą się ugodami albo ewentualnie, jeżeli już ktoś zostaje skazany, to na jakieś bardzo, rodzaj jakichś tam prac społecznych, udziału w kampanii na rzecz i tak dalej. Natomiast tutaj to będzie oczywiście sądzone z całą surowością prawa, po to również, żeby nakłonić Huntera Bidena, żeby w zamian za złagodzenie wyroku na przykład obciążył papę, prawda, w innych sprawach. Jest to tak już w dużym skrócie. Oczywiście to jest nie bez znaczenia, cała ta sprawa tak czy inaczej, nawet jeżeli to się nie uda, znaczy nawet jeżeli on nie zostanie skazany, to mamy już zapowiedzi prokuratorów, że oni będą wyciągali różne brudy rodziny Bidena, gdzie przedstawia się tę rodzinę, trzeba pamiętać, że
tutaj republikanie, jak mają taką okazję, to oczywiście będą to robić. Przedstawia się prawie skrzyżowanie rodziny Soprano z rodziną Corleone, prawda? Przestępczy klan wręcz. Takich się używa czasami nawet w prasie określeń. No właśnie po to, żeby pokazać, że to jest w zasadzie tylko i wyłącznie taki lekki odprysk. No, dlaczego akurat się prokuratorzy biorą za te sprawy? Tak samo w sprawie Trumpa. No, tamte zarzuty, potencjalnie zarzuty federalne są 10 razy cięższe niż to, za co został skazany. Bo przy tamtych sprawach jest po pierwsze krucho z materiałem dowodowym. Duże ryzyko jest takie, że się tę sprawę przegra, albo że w ogóle sędzia ją może nawet oddalić, przynajmniej na tym etapie sprawy. A po drugie, to są sprawy, które mają szansę ciągnąć się latami. A tutaj chodzi o to, żeby robić takie sprawy, żeby one się rozstrzygały jeszcze teraz, jeszcze przed wyborami, żeby krótko mówiąc miały wpływ na kampanię wyborczą. Czyli reasumując, zresztą chyba w obu sprawach, gdyby to było tak, że to nie byłby Trump albo nie byłby Biden, prawdopodobnie sprawy te w ogóle albo by nie zostały wniesione, albo zakończyłyby się, na pewno nie skończyłyby się przed sądem, tak? Pewnie być może jakimiś ugodami, natomiast niczym więcej. Natomiast tutaj, no wiadomo, ze względu na wagę spraw, ze względu na to, że jest zbyt wielu zainteresowanych, żeby z tego zrobić spektakl, no to taki spektakl będzie robiony. No więc tak, o co chodzi? Znaczy, to jest tak, że Biden w ogóle miał stanąć, znaczy mógłby stanąć przed sądem już dawno temu. Tyle tylko, że zawarł ugodę i ta ugoda zapewniała mu pewien immunitet przed ściganiem, ale nie obejmowała kary więzienia. I uwaga, upadła, co najważniejsze, w lipcu. Sędzia znalazł luki po prostu w tym porozumieniu i nie dopuścił do tej ugody, pomimo tego, że strony się dogadały. W związku z tym zresztą sojusznicy Trumpa w kongresie też próbowali właśnie tą ugodę obalić i doprowadzić do tego, żeby syn prezydenta został postawiony w stan oskarżenia. No więc czego sprawa dotyczy? Przede wszystkim znaczy brzmi to na razie, jak się czyta tylko nagłówki, bardzo poważnie. To dotyczy fałszowania dokumentów, to dotyczy przestępstwa związanego z nielegalnym posiadaniem broni i w ogóle z samą bronią jako taką. Więc to są zarzuty, które są teoretycznie bardzo poważne. Zresztą zaraz sobie opowiemy o tym, co potencjalnie mu grozi. Natomiast jeżeli już czytamy się w to, na czym polegała ta sprawa, to nie wygląda aż tak strasznie. Więc przypomnijmy właśnie, że postawiono właśnie mu zarzuty w związku z wnioskiem o broń palną, o fałszerstwo, prawda, czy poświadczenie nieprawdy na formularzu federalnym. Również osobną sprawą, bo to było jak gdyby zestawione w jedną paczkę, ta ugoda, więc ona została rozszyta, więc to będą dwa osobne procesy. W osobnym procesie będzie jeszcze osobny proces dotyczący unikania płacenia podatku z tytułu zagranicznej działalności gospodarczej. Tutaj chodzi właśnie o te różne deale Bidena Juniora na Ukrainie. Właśnie te, za które będą na pewno republikanie próbowali wplątać w to Bidena seniora, więc dlatego też warto te sprawy śledzić. To jest tak, że to syn będzie oczywiście sądzony, a nie ojciec. To jest tak, że sędzia Marilyn Noreiki będzie go sądzić. To jest sędzia, jak już oczywiście prasa wskazuje, ta prodemokratyczna, że jest to nominat Trumpa. Trzeba przypomnieć nawet całą sprawę. We wrześniu ubiegłego roku Federalna Wielka Ława Przysięgłych oskarżyła Bidena o 3 przestępstwa. Po pierwsze, okłamywanie handlarza bronią posiadającego federalną licencję. Po drugie, składanie fałszywych zeznań w federalnym wniosku dotyczącym broni palnej, używanym do sprawdzania kandydatów na osoby, które mają posiadać taką broń palną. I po trzecie, posiadanie nielegalnie zdobytej broni przez 11 dni, począwszy od 12 października do 23 października 2018 roku. Prokuratorzy twierdzą, że Hunter Biden posiadał broń palną, wiedząc, że niezgodnie z prawem używał lub był uzależniony że był uzależniony od środków pobudzających, środków odurzających lub innych substancji kontrolowanych z naruszeniem prawa federalnego. Formalnie, jeżeli Biden zostanie uznany winnym,
Na wysoce prawdopodobne, że zostanie, no bo tutaj materialne dowody są jakby stuprocentowo pewne. To grozi mu 25 lat więzienia, do 25 lat więzienia, 750 tysięcy dolarów grzywny. No ale to jest tak, że te przestępcy, jak to określają, pokojowi, znaczy tacy, którzy nie dopuścili się przemocy z użyciem tej nielegalnie posiadanej broni i którzy jeszcze nie byli skazani na przykład o użycie broni w jakichś innych przestępstwach, rzadko kiedy otrzymują kary więzienia lub jakieś poważniejsze kary więzienia. Najczęściej, i tutaj eksperci prawni są zgodni, że zapewne bardziej prawdopodobne jest to, że sędzia, nawet jeżeli zostanie Biden skazany, będzie raczej powtarzał to, co zostało zawarte w ugodzie, to znaczy jakieś uczestnictwo w programie społecznym, na przykład w programie dotyczącym nielegalnej sprzedaży broni palnej, albo jakimś innym pracach właśnie na rzecz społeczności, raczej niż samym więzieniu. No ale wiadomo, że jak powiedziałem, to jest sprawa taka, w której ten Biden-Hunter będzie używany jako dźwignia przeciwko ojcu. W związku z tym tutaj możemy mieć bardzo mocno nieprzewidywalne wyroki. Tym bardziej, że mamy to jednak element oczywistej zemsty, prawda, za Trumpa, więc tutaj być może sobie strony zdejmują w tym momencie rękawice i jak w tym, już nie pamiętam, Państwo mi już mówiliście, tak jak w tym filmie, prawda, gdzie tam się tłukli tym tłuczonym szkłem. No więc coś takiego tutaj się może wydarzyć. To też komentatorzy przewidują, że tutaj różne cuda mogą się dziać właśnie ze względu na to, kto jest sądzony i w jakim kontekście. To jest tak, że to, co jeszcze wskazuje się, to, że właśnie prokuratorzy na pewno skierują właśnie sprawę do sądu, nawet jeżeli to jest prokuratura federalna, no ale po to, żeby uniknąć oskarżenia o preferencyjne traktowanie ze względu na to, że jednak formalnie papa jest ich zwierzchnikiem. Więc tutaj wskazano też, że w czasie omawiania tej sprawy, że republikanie w kongresie zresztą, bo jednocześnie mieliśmy przecież sprawę o impeachment, że próbowali udowodnić, wiążąc te sprawy, prawda, przynajmniej nie tą sprawę z bronią, tylko tą drugą sprawę podatkową, nie udało się udowodnić, że Biden czerpał korzyści z kontraktów swojego syna z ukraińską spółką energetyczną. Zdaje się, że chyba z tą spółką był zamieszany jeszcze jakiś polski polityk, ale to proszę bardzo, to możecie Państwo poszukać w polskiej prasie, bo ja nie jestem pewien, że nie będę Polski omawiał. To jest taka spółka, która zdaje się z niejednym politykiem wchodziła w różne układy i to jest właśnie tak, że jeśli chodzi o samego Bidena juniora, to prawdopodobnie też te dowody materialne są bardzo silne, natomiast cały czas republikanie próbują powiązać to z Bidenem seniorem, że wiedział, albo że miał z tego korzyści, albo że ułatwiał, że dzwonił i tak dalej, i tak dalej. To pewnie nam się pojawi przy okazji tego drugiego procesu. No i właśnie tutaj wskazują republikanie, że to jest właśnie, że co prawda może Biden senior nie do końca wiedział, no ale próbują budować taką sprawę prawie jak w sprawach mafijnych, prawda, że był głową rodziny, capo di tutti capi. No w każdym razie to jest tak, że jest to na pewno coś, co będzie miało wpływ na kampanię Bidena. Na pewno będzie to jest coś, to tutaj będziemy mieli cały szereg informacji dotyczących różnego rodzaju relacji wewnątrz tej rodziny Bidenów, gdzie to się nie działo najlepiej. Co więcej, specjalny obrońca nadzorujący prokuraturę zasygnalizował, prawnik nadzorujący prokuraturę zasygnalizował, że zostaną wyjawione niektóre najbardziej żenujące sekrety rodziny Bidenów. Między innymi wezwą byłą żonę Huntera Bidena, Kathleen Boyle, z którą notabene toczy z Bidenem juniorem spór prawny w sprawie niezapłaconych alimentów. W związku z tym na pewno tutaj pozytywnego komunikatów na temat Bidenów nie będzie. Poza tym jeszcze wskazano, że będzie na pewno wezwana Hallie Biden, wdowa po bracie Huntera Bidena, czyli Bo.
I pani Biden spotykała się z Hunterem Bidenem wtedy, kiedy on właśnie kupił ten pistolet w 2018 roku i kiedy był jeszcze uzależniony od różnych rozrywkowych substancji. Co więcej, no, przypomina się, że Biden miał niespełna broń 2 tygodnie i potem właśnie pani Haley wyrzuciła ją do śmietnika w obawie, że on sobie po prostu zrobi nią sam krzywdę ze względu na stan wysokiego, znaczy na stan przebywania w innych wymiarach niż cała reszta ludzkości i przyspieszanie tego stanu. To jest tak, że ci urzędnicy ATF, którzy zapoznali się z tą sprawą początkowo, uważali, że sprawy w ogóle nie należałoby wszczynać i nie wszczęto by jej prawdopodobnie, gdyby to był ktoś inny niż Biden, bo tu chodzi oczywiście o to, że on wypełniając ten formularz mu zaznaczył, no tam jest pytanie, czy się zażywa substancje i tak dalej, prawda? Nie, prawda? Wtedy, kiedy się występuje obroń, nie. No więc okazało się, że jednak tak. Więc to będzie oczywiście udowadniane, że on w tym momencie świadomie wiedząc o tym, że jest uzależniony, że świadomie skłamał po prostu na tym formularzu federalnym. Również wskazano, że ponieważ on opisał całe zmagania dotyczące swojego uzależnienia, zmagania się i tak dalej, w związku z tym, no niestety tam się w tych książkach, tych swoich wspomnieniach bardzo mocno podłożył, znaczy w tym sensie, że opisywał dosyć dokładnie te swoje stany, które to będzie oczywiście wykorzystane w sądzie. Co więcej, jeszcze musiał właśnie, to jest tak, że sprawa właśnie jeszcze druga dotyczy samej reprezentacji w procesach. To jest tak, że jego główny dobrobczyńca, który już wpłacił prawie $7 milionów pożyczek Hunterowi Bidenowi, powiedział, że mu się już aktywa kończą. W związku z tym próbowano również stworzyć jakiś specjalny fundusz na jego obronę, ale raczej tam chętnych specjalnie nie było. Co więcej, tutaj wiemy też, że ten wyrok w tej sprawie ma być bardzo szybko. Tutaj ta sędzia Norejka, właśnie nominowana przez Trumpa wskazała, że chce, aby postępowanie toczyło się szybko. Skupiało się wyłącznie na działaniach Bidena w momencie, kiedy on wypełniał ten wniosek o wydanie broni palnej. Rzekła również, że prawnicy Bidena nie mogą powoływać się na fakt, że lokalne władze odmówiły postawienia mu zarzutów po odzyskaniu broni. Zablokowała także możliwość odniesienia się przez Weissa do sprawy podatkowej podczas przedstawiania właśnie dowodów. Czyli ma być szybko i tylko w sprawie broni. To jest tak, że natomiast w zeszłym miesiącu sędzia federalny w Los Angeles, który przewodniczy sprawie podatkowej, czyli tej dotyczącej Ukrainy, więc dużo ciekawszej politycznie, zgodził się przesunąć rozpoczęcie procesu na 5 września, dając prawnikom Bidena możliwość przygotowań. No to oczywiście oznacza, że bo to miało być też mniej więcej w tym samym czasie procesy, więc to oznacza pewną ulgę dla Bidena. Z drugiej strony to oznacza, że ten wyrok może tam zapaść przed samymi wyborami. Więc będzie jeszcze, a ten wyrok, tak jak mówię, dotyczy spraw ukraińskich, czyli takich, w których będzie się starał za wszelką cenę, będą się starali republikanie wskazać relacje z Bidenem seniorem. No dobrze, to jeszcze tylko tak kwestie formalne. To jest tak, że co jest w akcie oskarżenia. Ja już później nie będę od razu, proszę Państwa, nie będę wracał aż do samego wyroku, do tej sprawy, no ale żeście Państwo wiedzieli, o co w ogóle chodzi z Bidenem juniorem w tej kwestii. To jest tak, że oskarżenie jest federalne, 3 przestępstwa. Po pierwsze okłamanie handlarza bronią posiadającego licencję federalną, za co grozi maksymalna kara 10 lat więzienia. Po drugie złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie federalnego wniosku dotyczącego broni palnej wykorzystywanego do sprawdzania osób ubiegających się o pozwolenie, kara do 5 lat oraz posiadanie nielegalnie zdobytej broni w dniach 12-23 października 2018 roku, za które grozi maksymalnie 10 lat. No i zarzuty, tak, tutaj jest tak, że w ogóle dlaczego wtedy Biden w ogóle kupił ten pistolet, bo to jest też ciekawostka, okazuje się, że on opowiadał swoim przyjaciołom, że po prostu dla kaprysu wszedł sobie do sklepu, kupił broń, potem stwierdził, że jak sobie będzie chodził na strzelnicę, to pomoże mu unikać używania różnych wesołych substancji, tak, więc no, po to, żeby dostać tę broń, musiał wypełnić formularz, taki formularz właśnie weryfikacji
dotyczącej sprawdzenia przeszłości, jak to się określa, prawda? I w odpowiedzi właśnie, no tam są odpowiedzi zawarte w formularzu i tutaj po prostu nakłamał, tak? No i później trzeci zarzut właśnie, że posiadał tą broń, no bo to jest właśnie ten moment, kiedy on posiadał tę broń, no ale ta właśnie wdowa po jego bracie odkryła ją i po prostu wyrzuciła do śmietnika. Wskazuje się właśnie, że to jest sekcja prawa federalnego, cytowana w akcie oskarżenia, to jest 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 922, to jest główna ustawa określająca, kto może, a kto nie może posiadać broń palną. No i zakazuje osobom zażywającym różne substancje, osobom skazanym za przestępstwa, których kara przekracza 1 rok więzienia, uciekinierom przed wymiarem sprawiedliwości, osobom uznanym za upośledzone umysłowo oraz osobom, które otrzymały tzw. niehonorowe zwolnienie z wojska, czyli wywalone z wojska. Tak? To w skrócie. Więc reasumując, sprawa jest taka, że w normalnej sytuacji, gdyby chodziło o jakiegoś innego obywatela, prawdopodobnie w ogóle by nie trafiła do sądu. Byłaby to szybka, prosta ugoda, zapewne jakieś prace społeczne, grzywna, natomiast nie byłoby tutaj zarzutów, tak ciężkich zarzutów karnych. Te zarzuty i to wszystko może zostać zrealizowane właśnie w celach politycznych, natomiast ta sprawa jest dopiero, no po pierwsze oczywiście będzie wyciąganie różnych brudów na Bidena przy okazji, natomiast na Bidena seniora, bo o juniorze, junior nie startuje, natomiast cała ta sprawa jest dopiero preludium do kolejnej sprawy, tej sprawy podatkowej, które były poprzednio zestawione w jedną ugodę, teraz zostały rozszyte, bo sędzia odrzucił całą ugodę, czyli ugodę w całości. I to jest sprawa podatkowa jest poważniejsza, ponieważ dotyczy różnego rodzaju przekrętów, które tam Biden Jr. rzekomo robił na Ukrainie i co ważniejsze, na pewno będzie próba wplatania w to Bidena seniora. Nie wiem, czy będą mu zarzucali sprawstwo kierownicze, czy nie wiem, będą sprawy jakąś na podstawie tych artykułów mafijnych, nie wiem co tam wymyśli prokuratura, ale w każdym razie wiadomo, że takie zarzuty są i to jest oczywiście preludium do grillowania Bidena aż do samych wyborów, prawda, że jego relacje z Ukrainą być może są podyktowane jakimiś osobistymi związkami z tamtejszym układem mafijnym, prawda, czy jakimś tam innym, chociaż sprawa, tak jak mówię, dotyczy niepłacenia podatków. W Stanach Zjednoczonych wiadomo, Al Capone też siedział za niepłacenie podatków, więc tak jak mówię, sprawy polityczne to jest kolejny przykład na to, jak w dużej mierze, co prawda tutaj to nie jest tak jak w Trumpa, no bo tutaj jeszcze Bidena nie dali rady oskarżyć bezpośrednio republikanie, natomiast to jest właśnie taki sposób walki przez salę sądową, żeby wpłynąć na wynik wyborów. I tyle. Dobrze, mamy, proszę Państwa, więc to jest, wrócimy do tego, jak zostanie lub nie zostanie skazany. Na pewno będą też wtedy komentarze, pewnie będą jakieś tam wypowiedzi w kongresie, więc wtedy dopiero do tego wrócimy. Proszę Państwa, mamy teraz drugi temat bardzo ciekawy, na pewno go dzisiaj nie wyczerpiemy, ja tylko zasygnalizuję pewne kwestie, bo jeszcze nie ma ostatecznych wyników wyborów, ale wszystko wskazuje na to, że i oczywiście chodzi o Indię, prawda? Ja już wtedy, kiedy zaczynały się wybory, mówiłem Państwu, że to są skomplikowane wybory, wieloetapowe, gdzie kolejne okręgi wyborcze i kolejne prowincje głosują. Pamiętajmy, to jest najbardziej ludny kraj świata z setkami narodowości, czy nawet tysiącami grup etnicznych, języków, które są ze sobą zupełnie niekompatybilne. Państwo wyjedziecie z New Delhi, pojedziecie gdzieś szczególnie na południe, to nawet, ja mogę Państwu powiedzieć, że kiedyś profesor, którego ja kiedyś zdawałem egzaminy, który był specjalistą właśnie od Indii, powiedział, że pojechał gdzieś razem z koleżanką, która była lingwistką, była hinduską, była lingwistką na uniwersytecie w New Delhi, jechali tam sobie jakimś samochodem, w pewnym się zatrzymała ich gdzieś policja, bo właśnie zdaje mi się, to musiało być na południu, bo tam byli ci partyzanci ci maoistowscy i odezwali się takim językiem do tej pani, że ta pani też go nie rozumiała.
nawet go chyba nie za bardzo mogła zidentyfikować. Więc to jest tak, że to jest bardzo trudny kraj do rządzenia, chyba najtrudniejszy na świecie. I to jest również kraj, w którym mamy, jeśli chodzi o grupy, na przykład o terroryzm, to mamy całą plejadę, prawda, od różnych etnoterroryzmów przez terroryzmy religijne, terroryzmy właśnie klasyczne, takie polityczne i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście z tego punktu widzenia dla badacza terroryzmu jest to kraj bardzo ciekawy. Na pewno jest to największe wezwanie dla w ogóle systemu demokratycznego przeprowadzenie tam wyborów. To tak w telegraficznym skrócie, tak? Też z punktu widzenia samej logistyki tego, również później też zarządzania tak potężnym i zróżnicowanym państwem, to jest państwo na pewno bardzo, bardzo trudne do rządzenia. No więc co wiemy w tej chwili o tych wyborach? Więc wszystko wskazuje na to, że partia BJP, czyli Bharatiya Janata Party, pana premiera Narendry Modiego, który jest obecnym premierem Indii, nie tylko wygrała te wybory, ale jeszcze zdobyła więcej mandatów niż w 2019 roku. Wszystkie sondaże, które były, a tych sondaży zrobiono całą masę, tych właśnie exit poli, potwierdzają właśnie, że nie tylko właśnie wyjdzie bez szwanku, pomimo rekordowego bezrobocia, rosnących cen, pogłębiających się nierówności i głębokich konfliktów etnicznych, ale wypadnie również lepiej niż w ostatnich wyborach w 2019 roku. To jest tak, że nigdy wcześniej żaden premier w niepodległych Indiach nie wygrał 3 wyborów z rzędu i to jeszcze za każdym razem uzyskając lepszą liczbę głosów. W tej chwili 7 sondaży wyjściowych opublikowanych przez indyjskie organizacje medialne przewidziało, że BJP razem z sojusznikami zdobędą, różnią się te sondaże, od 350 do 380 mandatów z 543-osobowej izbie niższej indyjskiego parlamentu, czyli Lok Sabha. I generalnie na razie odmawiając dywagacji na temat wyników wyborów, opozycyjny sojusz, który ma bardzo wdzięczny skrót Indie, to jest grupa ponad 20 ugrupowań politycznych, która chce usunąć oczywiście BJP od władzy, twierdzi, że cały czas, że w momencie, kiedy już będą oficjalne wyniki, a nie tylko sondaże, to uzyska większość, co jest mało prawdopodobne. Faktem jest, że wyniki sondaży tych exit poll są niejednolite. Wcześniejsze doświadczenia mówiły o bardzo dużych zarówno niedoszacowaniach, jak i przeszacowaniach, ale generalnie takie podstawowe trendy przynajmniej zostały utrzymane. Czyli jak mówili, że ktoś wygra, to wygrał. Co prawda z różnymi niż przewidywano wynikami, ale to już jest zupełnie inna sprawa. No w sumie jeśli chodzi o liczbę głosujących, to prawie 1 miliard. Proszę Państwa, więc jakby to w Polsce było i nasza PKW liczyła, tak jak to bywało kiedyś tam w poprzednich latach, to byśmy czekali na wyniki z wyborów samorządowych sprzed 25 lat jeszcze, więc... No ale tam proszę bardzo, udaje się to jakoś policzyć. W sumie te głosowanie właśnie 7-etapowe, rozciągnięte na 6 tygodni, no i zakończyło się teoretycznie w ostatni sobotni wieczór. Tutaj jest tak, że przewiduje się, że ten blok Indie może sobie dobrze radzić w południowych stanach kraju, ale również też te exit pole pokazują, że tam BJP tak samo ma bardzo, bardzo dobre wyniki. Na przykład wskazuje się, że BJP może zdobyć od 2 do 3 mandatów w Kerali. To jest ostatni bastion indyjskiej lewicy, w którym partia Modiego nigdy w ogóle nie zwyciężyła. Poza tym może jeszcze mieć 1 do 3 mandatów w Tamil Nadu, gdzie w poprzednich wyborach znowu nie uzyskali żadnego mandatu. No jeżeli by się to okazało, to znaczy, że tam BJP będzie miał przyczółek w takich bastionach opozycji, w których nie było w stanie się w ogóle pojawić w polityce od dziesięcioleci. Zakłada się, że BJP i sojusznicy zachowają mandaty w Karnatace. Tam 25 z 28 mandatów zdobyła w poprzednich wyborach BJP. Również możliwe jest, że w największym zwycięzcą będzie BJP w Telanganie. Co znowu oznacza dramatyczną porażkę dla opozycyjnej partii kongresowej, właśnie która przewodzi, jest tą wiodącą siłą tego sojuszu Indie, która notabene w zeszłym roku wygrała stanowe wybory do organów legislacyjnych, pokonując właśnie BJP i w Karnatace, i w Telanganie.
Oczekuje się również, że BJP będzie również dominowało w Gudżaracie, Madhya Pradeszu, Chattisgardzie, w Delhi, w Uttarandzie, w Himachal Pradeszu. I oczekuje się, że sojusz opozycji odniesie być może zwycięstwo, a może jakieś zyski, a to raczej zyski niż zwycięstwo w Bihar i w Rajasthanie. Co jeszcze warto powiedzieć? To jest tak, że politolodzy indyjscy twierdzą, że BJP generalnie zawdzięcza swój sukces popularności Modiego, tak? Czyli ten Modi jest tą siłą ciągnącą, on jest liderem, przywódcą, osobą, której można wierzyć i generalnie cieszy się takim dużym zaufaniem jako wzorcowy przywódca, tak? Może nie mąż opatrznościowy, ale wzorcowy przywódca. Zresztą rzecznik BJP na szczeblu krajowym, Zafar Islam, powiedział, że sondaże wyjściowe pokazują, że wyborcy docenili model zarządzania BJP, programy opieki społecznej i wizję generalnie premiera Modiego. On to powiedział w wywiadzie dla Al Jazeera. Łatwość życia ludzi pod przywództwem Modiego poprawiła się i dlatego nie możemy się doczekać historycznego werdyktu. No, to jest tak, że kampania reelekcji Modiego była generalnie burzliwa, tak? To jest tak, że przede wszystkim budował bardzo silnie swoją pozycję, znaczy budowało swoją silnie pozycję BJP na nurcie antyislamskim. Tutaj tych muzułmanów nazywano infiltratorami. Podczas wieców mówiono ci tu z większą liczbą dzieci, no ale przypomnijmy, że generalnie w Indiach znajduje się generalnie trzecia co do wielkości społeczność muzułmańska na świecie. Co z tego, że jest mniejszością, prawda, no ale to jest liczba też, to jest liczba imponująca. Co więcej, mamy tam bardzo poważne problemy i konflikty etniczno-religijne związane nie tylko z infiltracją ze strony oczywiście Pakistanu, który stara się tę mniejszość wykorzystywać do własnych celów destabilizacji Indii, ale mamy również takie problemy, po pierwsze historyczne oczywiście, czyli muzułmanie jako ci, którzy byli okupantami, prawda, którzy niszczyli kulturę indyjską, ale mamy też takie bieżące, na przykład to, po czym najczęściej wybuchają zamieszki antyislamskie, szczególnie w północnych Indiach, przynajmniej z tego na ile ja to śledzę, bo to akurat już bliższe mojej powiedzmy sferze zainteresowania, to są na przykład porwania dziewcząt indyjskich i przymusowe konwersje, to znaczy dziewczynka wychodzi z domu, prawda, a rodzice się po południu dowiaduje, że ona już jest, po pierwsze przeszła na islam, a po drugie już ma męża i małżeństwo zostało już skonsumowane, tak? Więc to są tego typu rzeczy, po których oczywiście tam powstaje cała okolica i mamy Siekierezadę w wykonaniu lokalnym. No i oczywiście mieliśmy drugą rzecz, to mieliśmy wielkie zamieszki w Indiach wywołane właśnie przez różne partie muzułmańskie, głównie zresztą z podpuszczenia Pakistanu, znaczy z podpuszczenia, no wiadomo, ja wiem po prostu jakie hasła były wtedy promowane w Pakistanie i dokładnie jakie hasła mieli ci ludzie na sztandarach. Chodziło o słynną ustawę o imigracji, która została wielka kampania międzynarodowa, antyindyjska, rozpętana właśnie, że to jest ustawa islamofobiczna, antyislamska, a to była ustawa, która nic z tym nie miała wspólnego, znaczy ona miała, oczywiście podtekst może był i taki, to była ustawa, która po prostu przyznawała na specjalnych prawach prawo taką szybką ścieżkę do obywatelstwa, czy do przyznania azylu i generalnie tam pobytu obywatelstwa i tak dalej, dla uciekinierów z krajów muzułmańskich na przykład. To znaczy chodziło głównie o tych Hindusów, chrześcijan, ale również na przykład członków Ahmadii, prawda, z Pakistanu, którzy byli tam prześladowani, albo groziła im kara śmierci, albo lincz za bluźnierstwo, albo cokolwiek takiego. Po prostu mieli prawo uciec do Indii i tam z racji tego, że są prześladowani, dostać w szybkiej ścieżce azyl. No więc tutaj wskazano, że właśnie ci, którzy byli krytykami tego prawa, mówili, że ono jest islamofobiczne, bo nie przyznaje tego muzułmanom.
No więc trudno jak gdyby tutaj nawet z tym specjalnie polemizować, bo to oczywiście absolutnie nic z tym nie miało wspólnego. Wiele natomiast miało wspólnego z polityką państw islamskich sąsiednich, czy Afganistanu, czy Pakistanu, które no jakby nie było, zajmują się bardzo intensywnie prześladowaniem mniejszości religijnych, nawet jeżeli nie na poziomie polityki państwa, to na poziomie polityki przymykania oczu przez państwo. Więc tutaj Indie wystąpiły właśnie jako taki azyl dla tych wszystkich uciekinierów, no i to wywołało wielkie zamieszki, oczywiście krwawo tłumione przez indyjską policję. To tak, żebyśmy wiedzieli. No, oczywiście mamy też sprawę Kaszmiru, no ale tutaj akurat do niej w tej chwili nie ma co wracać, bo to akurat wpływ na na tą politykę ogólnoindyjską jest niewielki. Co jeszcze ważniejszego, tutaj wskazuje się, że jeśli chodzi o młodych wyborców, to oni już nie pamiętają czasu rządów kongresu, bo to jest partia, która sprawowała władzę w latach 2004-2014, więc jest to jakieś absolutne wspomnienie i to wcale nie wspomnienie pozytywne. Bardzo wskazuje się, że na młodych ludzi przede wszystkim to, co na nich robi największe wrażenie, to coś, co zostało określone ładnie przez tamtejszych politologów jako hegemonia kulturowa, tak? Przejmowanie młodych umysłów poprzez kontrolowanie mediów i informacji. Moda na hinduskość, tak, krótko mówiąc, tak, to znaczy to jest takie bardzo, ta partia jest zresztą no już często oskarżana o skrajny nacjonalizm, wręcz jakiś taki idący w kierunku ksenofobii, natomiast z drugiej strony na pewno jest to partia bardzo silnej tożsamości indyjskiej. Natomiast to, czy jest rasistowska, to już jest kwestia dalej dyskusyjna. Na pewno Hindusom się podobała, tak, znaczy to my możemy sobie oceniać z zewnątrz, ale my nie głosujemy w Indiach. W związku z tym na razie, jeśli chodzi o te wyniki w Indiach, to jest, no wszystko wskazuje na to po prostu, że wizja BJP, takiej partii bardzo silnie nacjonalistycznej, ksenofobicznej, można nawet powiedzieć, też rasistowskiej, na pewno antyislamskiej, na pewno bardzo silnie takiej właśnie tożsamościowej, na pewno ta wizja wygrała w tej chwili w Indiach. Wszystkie inne kwestie, co więcej, to właśnie przebiły te kwestie również sprawy, nie wiem, właśnie gospodarcze, czy jakieś problemy społeczne, drożyznę, na przykład wzrost cen uniwersytetów i tak dalej. To wszystko miało mniejsze znaczenie dla wyborców. Oczywiście o ile te wszystkie sondaże się potwierdzą, no ale wiele wskazuje na to, że się potwierdzą. Także mamy w Indiach BJP Modiego, jak już będziemy mieli oficjalne wyniki, będzie formowany rząd, na pewno z Modim na czele, co do tego nie ma wątpliwości, to wrócimy do całej sprawy. Teraz, proszę Państwa, idziemy dalej. Mamy kolejny temat. Znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych na chwilę, bo dlaczego nie? Tym razem do Bidena seniora, który można odnieść wrażenie, że po tym skazaniu Trumpa jego planiści, jego sztabowcy doszli do wniosku, że trzeba rozpocząć taką wielką ofensywę polityczną. Zresztą to tak wygląda w tej chwili, bo tutaj mamy codziennie jakiś, czy to co drugi dzień powiedzmy, mamy jakieś wielkie wydarzenie. Pierwszym wielkim wydarzeniem było, jak Państwo wczoraj, jeżeli słuchaliście, to jest stworzenie tego planu dla Bliskiego Wschodu, który to plan, przepisany z planu poprzedniego egipsko-hamasowskiego, tak, teraz Biden stara się za wszelką cenę wmówić, po pierwsze, państwu położonemu w Palestynie, po drugie, że to jest ich plan, a jeszcze na dodatek mówi, że to humus jest główną przeszkodą w jego realizacji, chociaż humus powiedział, że mu się ten plan podoba, więc te komunikaty Bidena są, czy tej propagandy bidenowskiej są całkowicie oderwane od tak naprawdę rzeczywistości. Natomiast ma zapamiętać wyborca coś takiego. Biden przedstawił wielki plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, a teraz winą można obarczyć za jego ewentualne niepowodzenie czy nieprzyjęcie
strony, prawda, ze szczególnym uwzględnieniem humusu już na wszelki wypadek. No, czy się ten plan uda, znaczy oczywiście to nie jest plan tak naprawdę pokojowy, chociaż też ma elementy pokoju, bo tam się mówi o trwałym rozejmie. Jak jestem przekonany, że jak ta dyskusja będzie kontynuowana, zaraz się okaże, że tak, owszem, strony się zgadzają, to znaczy państwo położone w Palestynie zgadza się na to, żeby uwolnić zakładników, kropka. A humus nie zgadza się na to, żeby uwolnić tylko zakładników, ale chce jeszcze za to zawieszenia broni, czego absolutnie państwo położone w Palestynie nie chce mu dać, no bo i na pewno nie da, tak, to na 90% nie da, chyba że tam się rozpadnie rząd i wtedy może jakimś rzutem na taśmę, nie sądzę. Znaczy na pewno nie przy tej postawie przynajmniej 3-4 ministrów w tym rządzie. No więc teraz mamy kolejny genialny plan, ponieważ kolejną piętą Achillesa, jak Państwo widzicie, to jest człowiek o wielu piętach, Biden, więc jego kolejną piętą achillesową jest oczywiście sprawa szczelności granicy. Otóż dzisiaj, bo jeszcze w tym momencie, kiedy ja o tym mówię, jeszcze tego planu nie ma, to jest na razie tylko zapowiedź. Otóż Biden dzisiaj ogłosi plan tymczasowego zamknięcia dostępu do granicy amerykańsko-meksykańskiej i ograniczenia azylu dla imigrantów. No według 4 jak zwykle anonimowych urzędników z Departamentu Anonimowych Urzędników, którzy są... To jest piękne sformułowanie, Państwo cytuję, wypowiadają się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie są upoważnieni do omawiania sprawy X, prawda? Ta sprawa ma wyglądać w ten sposób, że migranci zostaną zawróceni. Wiecie Państwo, przepraszam, tylko jeszcze taka moja dygresja. W zasadzie to jest to jest w ogóle niewykorzystany potencjał. Gdyby różne firmy, duże koncerny, które chcą coś promować, albo generalnie chcecie Państwo coś wypromować, jakąś produkt na przykład, albo ideę, to zamiast wydawać miliony dolarów na jakieś tam, czy miliony groszy, w zależności od tego, kto ma jaki budżet, na promocję, nie lepiej pójść do takiego anonimowego urzędnika, dogadać się z nim, żeby on to ujawnił pod rygorem anonimowości. Macie Państwo pierwsze strony gazet. Więc... żeby było tak, że proszę Państwa, ten przeciek kontrolowany, ten przeciek z Białego Domu zawiera lokowanie produktu. I później powiedzenie, nie wiem, na przykład jak prezydent Biden pijąc Coca-Colę, prawda, i tu logo, to mówił o planie właśnie w sprawie Meksyku. To od razu macie Państwo potężną promocję bez żadnych wydatków specjalnych. Więc, no ale dobra, wracając do tych właśnie anonimowych urzędników, którzy jak zwykle nie mają prawa do wypowiadania się, a się wypowiadają do wszystkich mediów, to jest tak, że migranci mają zostać zawróceni do swoich krajów ojczystych lub Meksyku i nie będą kwalifikowali się do rozpatrzenia azylu, ale po przekroczeniu limitu. Te limity oczywiście to jest stara bajka, to ci moi widzowie, których ze Stanów Zjednoczonych, tam widzę już po tych, że jest to parę tysięcy osób, w związku z tym sporo osób w Stanach mnie ogląda, więc oni to znają, bo to jest motyw, który się pojawia bez przerwy też w prasie. To jest, jak Państwo pamiętacie, to już kilka razy administracja Bidena podchodziła do tego w ten sposób, żeby stworzyć takie limity, tak, że 3,5 tysiąca ludzi, załóżmy, przechodzi legalnie i ich nielegalnie, znaczy uznajemy nielegalnych imigrantów za legalnych, a 3,5 tysiąca pierwszy już jest nielegalny, prawda, nie wiem, strzelamy, wsadzamy w kibitkę, wysyłamy na Alaskę, no żartuję, na Alaskę też nie można, no ale załóżmy wysyłamy gdzieś do Gwatemali czy dalej, więc takie są mniej więcej ta dyskusja wokół demokratów, znaczy demokratyczna, wokół tego się gdzieś pojawia. No i teraz właśnie co proponuje administracja? Administracja generalnie rozważała to posunięcie od czasu niepowodzenia tak zwanego dwupartyjnego porozumienia w sprawie ustawy granicznej, która właśnie miała dokładnie robić to samo. To jest tak, że miałby to być dzienny limit na poziomie średnio 2,5 tysiąca nielegalnych przekroczeń granicy. Więc to jest w ogóle, sama ta idea jest jakaś paranoiczna, czyli uznajemy, że dopuszczamy 2500 nielegalnych imigrantów i uważamy, że są legalni. A następnie standardowe rozpatrywanie wniosków o azyl zostaje wznowione, kiedy liczba osób nielegalnie przekraczających granicę spadnie poniżej 1500. Jeżeli to dla Państwa jest skomplikowane, to powiem jeszcze raz, bo jest to konstrukcja tak przedziwna, że aż warto powtórzyć. Czyli to jest tak. W momencie, kiedy liczba migrantów
przekroczy 2,5 tysiąca, to się blokuje możliwość w ogóle rozpatrywania wniosków azylowych. Czyli ci, którzy przychodzą powyżej 2,5 tysiąca są zawracani, natomiast jeżeli spadnie poniżej 1,5 tysiąca, to wznawia się jak gdyby znowu przyznawanie znaczy właśnie rozpatrywanie wniosków azylowych, przy czym tutaj ja bym zaczął zadawać pytania, nie wiem, to trzeba byłoby zacząć już konkretnie ten plan, czy to jest tak, że to dotyczy już tych, którzy siedzą, bo zostali zatrzymani, bo przekroczyli 2,5, a co pomiędzy 2,5 a 1,5? Nie wiadomo. Na razie jest tak, że w tej chwili, w ostatnich tygodniach liczba nielegalnych przekroczeń granicy amerykańsko-meksykańskiej wynosi 3500 osób dziennie, czyli prawie ponad, w zależności od miesiąca, prawda, ale ponad 100 tysięcy miesięcznie. A więc to jest potężna armia, czyli mamy milion nowych obywateli, ponad milion nowych obywateli rocznie. To jest tak, że w czasie koronawirusa było łatwiej, bo wtedy Amerykanie wykorzystywali właśnie stan nadzwyczajny, żeby szybko wydalać migrantów albo zawracać osoby ubiegające się o azyl, które przybyły nielegalnie. No więc urzędnicy powiedzieli, że właśnie oczekiwany ten rozkaz Bidena będzie działał podobnie, podczas gdy właśnie agenci na granicy będą w dalszym ciągu mieli problemy, właśnie te ograniczenia dotyczące azylu, chociażby w związku z brakiem miejsc do przetrzymywania, czy możliwości transportu, prawda? Więc wskazano też, że ustawodawstwo graniczne, to, które się nie udało wtedy, to dwuizbowe, na które się nie zgodzili republikanie, no ale przypomnijmy, nie zgadzali się właśnie dokładnie z tego powodu. Znaczy oni uważali, że kuriozalną rzeczą jest stworzenie tego limitu 3,5 tysiąca dziennie, czyli to jest tak, że uznajemy, że 100 tysięcy miesięcznie może przekroczyć nielegalnie granicę i jest w ten sposób legalizowane, a tylko ci z górką powyżej 3,5 tysiąca są jakoś nielegalni. Natomiast to, co wtedy natomiast było istotne, czego nie ma teraz, to są miliardy dodatkowych funduszy na zdolność do deportacji, rozpatrywania wniosków o azyl, przetrzymywania itd. No ale to zostało w ogóle generalnie zawetowane przez republikanów, zresztą na specjalne życzenie Trumpa. Trump zresztą uznał, że wszelkie sukcesy, zresztą słusznie, wszelkie sukcesy Bidena w tej kwestii, czyli kwestii migracyjnej, bo na pewno Biden by to sprzedawał jako swój sukces, pomimo tego, że to sukces byłby specyficzny, ale na pewno pomogłyby Bidenowi w kampanii, więc nic dziwnego, że republikanie to zawetowali. To jest tak, że Biden wdrożył już środki mające na celu ograniczenie wniosków o azyl składane przez migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do USA, ale wielu z nich nadal jest wpuszczanych, ponieważ władze graniczne nie mają możliwości ich zatrzymania, kontroli albo też deportacji. Co więcej, i to jest najfajniejsze, to musicie Państwo pamiętać, bo ten sam problem mamy w Europie. Oczywiście nie mamy, on trochę inaczej wygląda, ale żebyście Państwo wiedzieli, że jednym z większych problemów również w Unii Europejskiej jest to, że państwa, z których pochodzą ci migranci, o ile w ogóle da się ustalić, z którego to jest państwa, one nie chcą przyjmować tych migrantów. Ja pamiętam, była taka sprawa nawet konkretna z terrorystami. Osobami, którym udowodniono, że są terrorystami, prawda, to akurat dotyczyło wtedy państwa islamskiego. Był taki jeden dżentelmen, który tutaj wjechał do Europy z jednego kraju w północnej Afryki, już nie będę nawet mówił którego, i ten kraj mówił, ale my go nie przyjmiemy, no ale on jest waszym obywatelem, ale on ma tutaj pieczątkę w paszporcie nieważną. To my go nie możemy przyjąć, no ale to jest wasz paszport, wasze pieczątki, tak? Nie nasze. A nie, to my go nie przyjmiemy, bo on ma pieczątkę nieważną. No i prawda, dialog przez rzekę. Znaczy można oczywiście, więc Unia Europejska tam zawsze dokonuje jakichś cudów, cyrków, tak? Czyli godzi się na budowę tamy za, nie wiem, 1 miliard euro, podczas gdy brak jest rzeki, prawda, ale miliard zostaje wydany po to, żeby 10 migrantów tam państwo łaskawie przyjęło, po czym od razu ich zawiozło na granicę i pokazało dziurę w płocie, prawda, no bo jakby nie było, to niezły biznes wymuszania na Unii Europejskiej różnych koncesji. Sprawa jest do dzisiaj nierozstrzygnięta, znaczy nierozwiązana. Był taki cały wieloletni dialog europejsko-afrykański
i on właśnie głównie polegał na tym, że to państwa Europy mają pomagać w rozwoju, czyli dawać pieniądze tamtym krajom, a tamte kraje zastanowią się, czy przyjmować sobie swoich migrantów. Trzeba też pamiętać, że te kraje mają też niewymienialne waluty, w związku z tym ci migranci, którzy najczęściej przesyłają później pieniądze zarobione do domów, to jest bardzo poważne źródło dochodu po prostu dla banków centralnych tych krajów afrykańskich i tak dalej. Ale to już, przepraszam, to już są dywagacje, żeście Państwo widzieli, że to nie jest takie do końca proste. Więc tutaj mają Amerykanie to samo, państwa Ameryki Środkowej i Południowej absolutnie nie chcą swoich obywateli z powrotem, no i co można im zrobić? No i wtedy właśnie pojawiają się już ta dyplomacja kija i marchewki, głównie kija ze strony Amerykanów, którzy próbują na różne sposoby wymusić, żeby jednak ci migranci tam wracali. No, generalnie według urzędników posiadających wiedzę o zarządzaniu Bidena z tego samego departamentu, oni stwierdzają, że te powroty właśnie, że powstaje pytanie, czy na przykład w przypadku powrotu do Meksyku, czy nadal będą się ci migranci kwalifikować do udziału w programie na mocy konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innych właśnie zapewnianych przez prawo amerykańskie. Meksyk również nakłada ograniczenia na liczbę imigrantów spoza Meksyku, których przyjmie ze Stanów Zjednoczonych. To jest ciekawostka, a jak Państwo wiecie, to właśnie głównie te kraje tam Gwatemala, prawda, i na południe od Meksyku, to one są głównie w tej chwili tym głównym źródłem migracji. Zresztą nowo wybrana prezydent Meksyku dokładnie właśnie sprawę tej migracji, która nie zatrzymuje się w Meksyku, tylko idzie na północ, przechodząc sobie przez cały kraj, to dla nich też jest bardzo poważny problem polityczny. Co jeszcze warto powiedzieć? No, Trump powiedział właśnie, że nasze granice zostaną wkrótce zamknięte. Trump krytykował nieustannie Bidena za to, co określił jako politykę otwartych granic oraz używał sformułowania przestępczość migracyjna Bidena. No, generalnie zresztą Trump próbował wtedy, kiedy był prezydentem, odciąć dostęp migrantów na przykład do amerykańskiej ochrony azylowej, ale w 2019 roku Sąd Federalny zablokował te działania, przy czym trzeba pamiętać, że teraz już jest trochę inaczej, bo tam jest dużo nominatów Trumpa w tym Sądzie Najwyższym, że pewnie teraz miałby dużo łatwiej. Generalnie to jest tak, że od 2021 roku władze Stanów Zjednoczonych odnotowują około 2 milionów nielegalnych przekroczeń granicy rocznie, co stanowi najwyższy poziom w historii. Generalnie migranci przybywają z Indii, Chin, czyli jak widać krajów niespecjalnie graniczących od południa ze Stanami Zjednoczonymi, Wenezueli i dziesiątek innych krajów. Migranci są generalnie jednym z, no może nie z podstawowych, ale z bardzo istotnych źródeł dochodu organizacji przestępczych w Meksyku. Proszę zobaczyć, 2 miliony osób razy załóżmy 1000 euro za przemycenie jednej osoby. Te stawki się oczywiście różnią w zależności od kierunku. To już pokazuje, jakie to są kwoty, a te kwoty prawdopodobnie są ale to dużo wyższe. Generalnie to jest tak, że obecne umowy pozwalają Stanom Zjednoczonym wysyłać co miesiąc przez granicę do 30 000 obywateli innych krajów, ale generalnie Meksyk zasadniczo zapewnia ograniczone możliwości jak gdyby przesyłania ich dalej. To jest tak, że wskazuje się, że pani Sheinbaum zapowiedziała jak na razie kontynuację polityki prezydenta Obradora w sprawie migracji, natomiast nic więcej na temat jakiegoś rozszerzenia tego programu nie wiadomo. No, amerykańscy analitycy, bo to jeszcze warto powiedzieć, wskazują, że Biden w coraz większym stopniu przyjmuje język Trumpa w kwestii migracji, no chociażby wiedząc o tym, że to jest problematyka, na której Trump buduje sobie zdecydowaną przewagę nad Bidenem. Ale to jest tak, że ta kryminalizacja migrantów nie podoba się znowu części lewicy bidenowskiej, czyli Biden znowu sobie podkopuje swój własny elektorat.
To jest tak, że jeszcze w takich ważniejszych rzeczy komentarze już w samych Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście ta sprawa tego, że to dzisiaj się pojawi, jest już szeroko komentowana. Wskazuje się, że zarządzenie wykonawcze jest sygnałem, że plan części demokratów mający na celu jak gdyby uderzenia w republikanów w związku z niepowodzeniem dwustronnego porozumienia granicznego prawdopodobnie tak czy inaczej nie uchroni ich przed falą ataków w tej sprawie. I kiedy projekt ustawy po raz pierwszy został odrzucony w Senacie, Biden obiecał rozpowszechnić przesłanie w całym kraju i obwinić Trumpa za zaniechanie właśnie prawodawców do zerwania tego porozumienia. Także mamy z jednej strony mamy Bidena, który próbuje teraz tymi swoimi działaniami pokazać, że jednak coś robi i tak naprawdę to Trump czy jego ludzie blokowali w kongresie możliwości działania na granicy, a z drugiej strony to jest tak, że sami urzędnicy Białego Domu od dawna przecież mówili, że samymi rozporządzeniami Biden nie dysponuje środkami, żeby zapewnić realizację jakichś bardziej ambitnych planów zablokowania granicy, tym bardziej, że to jego zarządzenie ma rzekomo być właśnie powtórzeniem tej tezy, którą i tak republikanie odrzucali, czyli stworzenia limitów 2,5 tysiąca, być może zamiast 3,5 tysiąca nielegalnych imigrantów, którzy do tej kwoty będą mogli przekraczać granice legalnie. Więc, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny to są tematy bardzo ciekawe. Mamy przynajmniej dwa bardzo ciekawe tematy dotyczące Iranu, pokazujące, że takie czarno-białe postrzeganie polityki bliskowschodniej poprzez pryzmat stałych sojuszy albo stałych sympatii bądź też antypatii absolutnie nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. To jest tak, że już od dawna ze względu na stały fragment gry, czyli politykę Hezbollahu wobec państwa położonego w Palestynie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Liban na mapie świata jest postrzegany jako sojusznik Iranu. Nie ma nic bardziej błędnego. Otóż tutaj minister spraw zagranicznych Libanu, Abdullah Habib, powiedział ministrowi spraw zagranicznych Iranu, że Liban chce uniknąć szerszej wojny i szuka rozwiązań, które przywrócą pokój i stabilność na południu. To się wydarzyło w czasie wspólnej konferencji prasowej w Bejrucie, z pełniącym obowiązki ministra spraw zagranicznych Iranu Ali Bagherim Kani, bo jak pamiętamy Abdollahian zginął w tej katastrofie razem z Raisim. I to się dokładnie pojawiło w momencie, kiedy Hezbollah oznajmił, że wystrzelił całą eskadrę dronów w kierunku siedziby izraelskiej, tamtokrajowej formacji wojskowej w Galilei. Co więcej, to znowu było w odpowiedzi na to, kiedy tamto krajowy dron wystrzelił 4 rakiety w samochód na drodze pomiędzy wioskami Haryeb i Zrariech, zabijając jedną osobę. Tutaj pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Iranu przybył w poniedziałek do Bejrutu z wizytą, w czasie której właśnie zapowiedział, że spotka się z rządem oraz przedstawicielami Hezbollahu, Humusu i islamskiego dżihadu. Kani rzeczywiście przeprowadził rozmowy z swoim odpowiednikiem w libańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na wspólnej konferencji prasowej powiedział, że Iran zawsze wspierał stabilność, bezpieczeństwo, ochronę i postęp w Libanie, nie szczędził wysiłków, żeby promować postęp i dobrobyt narodu libańskiego. Powiedział też, że bliskie stosunki między Iranem a Libanem są głównym wskaźnikiem stabilności w regionie, a opór jest podstawą stabilności w regionie. Opór, ten resistance, prawda, to jest właśnie to clue, no bo my byśmy powiedzieli, że chodzi tu o jakiś opór Libanu, ale tak naprawdę chodzi o ruch oporu, czyli krótko mówiąc Hezbollah. Na co się oczywiście niespecjalnie zgadza Liban. Znaczy Liban wie o tym, że Hezbollah rozpocznie wojnę, natomiast państwo położone w Palestynie, ponieważ znowu nie będzie w stanie za bardzo pokonać Hezbollahu, chociaż jak na razie radzi sobie całkiem dobrze, dużo lepiej niż w Gazie, to będzie bombardowało po prostu infrastrukturę cywilną całego Libanu, tym bardziej, że cywilów się łatwiej bombarduje, bo nie są w stanie odpowiedzieć ogniem, więc to już jest taka tradycja tego państwa. No i właśnie dlatego rząd Libanu nie jest specjalnie skłonny do tego, żeby w jakikolwiek sposób popierać działania Iranu, a w związku z tym również Hezbollahu. Generalnie również Kani powiedział, że dyskusja skupiała się na wydarzeniach w Gazie, zwłaszcza w Rafah
i zgodzono się co do konieczności przyjęcia przez kraje regionu wspólnego ruchu w celu przeciwstawienia się agresji tamtokrajowej i ochrony narodu palestyńskiego. Kani powiedział, uzgodniliśmy inicjatywę zwołania nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych OWI, prawda, czy Organizacji Współpracy Islamskiej, jako wspólną propozycję, która umożliwi nam podjęcie zdecydowanego zbiorowego kroku w tej sprawie. Ale minister znowu spraw zagranicznych Libanu powiedział, że Kani potwierdził chęć Iranu do utrzymania stabilności Libanu. Natomiast Buhabib powtórzył stanowisko Libanu odrzucające wojnę oraz wizję rozwiązania, które przywróci spokój i stabilność poprzez wdrożenie rezolucji ONZ nr 1701 zatwierdzonej w 2006 roku w celu rozwiązania sprawy wojny w Libanie. Proszę Państwa, tutaj chodzi przede wszystkim o jedną rzecz, że zgodnie z rezolucją ONZ-u Hezbollah powinien wycofać się poza rzekę Litanii. Czyli powinien się wycofać z południowego Libanu. Natomiast on się nie wycofuje. I właśnie to jest pod przyczyną tejże destabilizacji, no ponieważ a natomiast z drugiej strony, no armia libańska jest za słaba, zresztą osłabiona wieloma latami wojny domowej, osłabiona gigantycznym, strukturalnym kryzysem politycznym i kryzysem gospodarczym i po prostu nie jest w stanie zbudować sił, które zdolne byłyby nawet pokiwać palcem w kierunku Hezbollahu. Hezbollah jest w tej chwili dużo silniejszy niż armia libańska i to dużo silniejszy. Ta armia, wiecie Państwo, ta armia się pokazywała w różnych sytuacjach, ale ja pamiętam taką sytuację, w której doszło do powstania takiego buntu zorganizowanego przez państwo islamskie w jednym z obozów uchodźców syryjskich. No i ci uchodźcy pokonali armię, wykurzyli ją z tego obozu. Okazało się potem, że okupowali chyba przez rok albo przez 2 lata wzgórza dookoła tego obozu. Tam były takie kuriozalne, pamiętam, artykuły, które mówiły o tym, że na przykład wysłano tam transportery opancerzone, no, amunicji nie było, po prostu nie było pieniędzy na amunicję. Okazało się, że artyleria nie ma amunicji w ogóle praktycznie, bo po prostu nie stać armii na to, żeby tą amunicję kupić, już nie mówiąc o jakimś tam paliwie czy bombach do jakichś samolotów, więc to są tego typu problemy, z którymi się Liban boryka i po prostu ta armia jest za słaba, żeby sobie poradzić z Hezbollahem. A z drugiej strony, no właśnie ta rezolucja ONZ pozostaje martwa, no bo nikt nie jest w stanie Hezbollahu stamtąd wykurzyć, zresztą włącznie z państwem położonym w Palestynie. No z trzeciej strony to też jest tak, że trzeba pamiętać, że Hezbollah to jest nie tylko armia, ale również to jest partia polityczna, która ze względu na taki, a nie inny system polityczny, taki, a nie inny system konstytucyjny, zresztą jeden z najbardziej chorych konstrukcji w historii demokracji, znaczy nic nie mającego wspólnego z demokracją, no, ona po prostu ma usankcjonowane tak czy inaczej miejsce w parlamencie i to się nie zmieni. Tak, gdyby tak nie było, być może powstałyby inne organizacje, może Amal, prawda, by znowu się odbudował. W tej chwili jest po prostu Hezbollah. No dobrze, to jeszcze warto też powiedzieć, że te rozmowy mają miejsce w momencie, kiedy działania wojenne między Hezbollahem a armią państwa położonego w Palestynie wkraczają w nową fazę, także praktycznie jest to permanentna wymiana ognia, permanentny wzajemny ostrzał. Na dodatek jeszcze doszło do tego, że samoloty państwa położonego w Palestynie bombardują cele od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w głąb Libanu. Cierpi na tym również ludność cywilna. Chociaż zupełnie inaczej niż w Gazie. Warto też powiedzieć, że tutaj nagle humanistyczna armia potrafi wytropić konkretnych oficerów i dowódców i trafia głównie właśnie tych oficerów, dowódców czy wyrzutnie i nie prowadzi masowych bombardowań wybijających całą ludność cywilną. Czyli można tak zrobić, tak? I tutaj wykazuje się naprawdę dużą skutecznością. Z drugiej strony Hezbollah testuje różne nowe rodzaje broni. Państwo położone w Palestynie nie jest skłonne opowiadać o swoich zdolnościach owej tej aluminiowej jarmułki. Natomiast to jest tak, że ten system nie do końca chyba się sprawdza, jeśli chodzi o te wszystkie rakiety manewrujące i inne, które sobie właśnie testuje tam Hezbollah, pewnie też
też w tym celu, żeby sprawdzić, co jest przechwytywane, a co nie. A poza tym jeszcze Hezbollah dysponuje naprawdę jakąś gigantyczną ilością rakiet przeciwpancernych, tych takich kierowanych, w różnych swoich własnych wersjach dalekiego zasięgu, które w żaden sposób w ogóle, znaczy nic nie mają wspólnego z tymi systemami przeciwrakietowymi, więc one tutaj państwo położone w Palestynie nie ma sposobu na obronienie się przed nimi innego niż tylko bombardowanie miejsc, z których do tych wystrzeleń dochodzi. No teraz na przykład w okolicach Kirjat Shimona mamy wielkie pożary, które zostały wzniecone przez właśnie te ataki Hezbollahu. No generalnie też warto powiedzieć, że jeśli chodzi o sprawy jakby dalszej eskalacji, bo o to się wszyscy pytają, Hezbollah wcale nie jest gotowy, ani nie ma zamiaru eskalować całej tej sytuacji dalej. Natomiast no tutaj jakby stanowisko libańskie i stanowisko Hezbollahu są podobne, znaczy przynajmniej ogląd sytuacji. Oni uważają, że państwo położone w Palestynie nie ma przewagi na poziomie militarnym. To jest tak, że żołnierze są zabijani na pozycji. Właśnie tutaj jeden z komentatorów libańskich powiedział, państwo położone w Palestynie straciło zdolność do ukrywania się, jego żołnierze są zabijani na pozycjach bojowych, podczas gdy członkowie Hezbollahu są celem, ale głównie w drodze do domu, prawda, gdzieś przemieszczając się, a nie na pozycjach bojowych. No ale to oznaczałoby, bo to też jest test dla państwa położonego w Palestynie, że wtargnięcie wojskowe na południe Libanu, bo to jest zapowiadane przez Yahu Natana, wobec tego, że armia humanistyczna nie była w stanie na razie nawet zająć Gazy, może nie zakończyć się sukcesem państwa położonego w Palestynie. Z drugiej strony, no to, że cały północny, tak naprawdę północna część państwa położonego w Palestynie jest wyludniona ze względu na ten permanentny ostrzał, to jest również wielkim problemem politycznym dla tego państwa. To jest tak, że jeśli chodzi o to, co robi w tej chwili Hezbollah, to według oczywiście perspektywy libańskiej Hezbollah uderza obecnie w fabryki broni w północnym państwie położonym w Palestynie w odwecie za eskalację na terytorium Libanu. Teraz obie strony są w stanie tak zwanego odstraszania wojskowego, czyli obie strony się straszą i pokazują, co mogą zrobić. Czyli Hezbollah pokazuje, że jest w stanie atakować nowymi dronami szturmowymi. Na przykład w poniedziałek ogłosił, że wypuścił drony szturmowe na kwaterę dowodzenia frontu wschodniego dywizji galilejskiej, to jest na wschód od Dishon, oraz lokalizację oficerów i żołnierzy. Stwierdzono, że drony trafiają w cele powodując wybuchy ognia, zabijając i raniąc żołnierzy wroga. Tak na marginesie, to jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem jeszcze poruszyć tak czy na marginesie, ale też warto powiedzieć też, że tutaj Hezbollah na przykład teraz ogłosił, trafił pojazd wojskowy w Har Adir rakietami kierowanymi, trafił w niego bezpośrednio, co doprowadziło do jego zniszczenia, a załoga zginęła lub została ranna. Tak? Potem, że za pomocą pocisków artyleryjskich trafił w instalacje szpiegowskie w ośrodku Al-Malikiya i tak dalej. Więc te komunikaty, ponieważ one się pojawiają co 15 minut, więc nawet nie ma sensu ich cytować, natomiast one pokazują jedną rzecz, ponieważ tam są również wideo, które pokazują na przykład trafienia bezpośrednie rakietą w skupisko po prostu, w grupy żołnierzy państwa położonego w Palestynie. I nie ma żadnych informacji o stratach z tej strony. W związku z tym ja sam jestem ciekaw, rzekomo państwo położone w Palestynie, tam jest ciężko ukryć straty, natomiast powstaje pytanie, czy to jest tak, że te filmy wszystkie są robione przy pomocy sztucznej inteligencji lub braku inteligencji, czy też po prostu ktoś ukrywa dane dotyczące rzeczywistych strat, szczególnie właśnie na tym froncie północnym. Bo w Gazie to jest zupełnie inna historia. Jak Państwo wiecie, Humus pokazuje, tam jedzie sobie czołg, oni wystrzeliwują rakiety, rakieta wybucha i w tym momencie zawsze kończy się film. Natomiast u Hezbollahu te filmy wcale się nie kończą. I teraz powstaje w tym momencie, czyli w momencie samej eksplozji, i powstaje pytanie, czy to jest tak, że ci żołnierze są po prostu nieśmiertelni całkowicie, czy też jest to tak, że to są po prostu w dużej mierze najemnicy, jak wielu twierdzi, a w związku z tym oni nie są liczeni do jakiegoś
liczby ofiar podawanej oficjalnie przez IDF, czy po prostu te informacje są w jakiś sposób zatajane. No ale tak czy inaczej, mamy północ państwa położonego w Palestynie, południe Libanu. Premier Libanu i generalnie minister spraw zagranicznych po raz kolejny powtarzają Irańczykom, że domagają się wdrożenia rezolucji 1701, bo ona jest w stanie deeskalować sytuację. Natomiast Iran powtarza tak, owszem, ale dla nas ruch oporu, czyli Hezbollah, jest czynnikiem stabilizującym w regionie, a jeśli chodzi o jakieś rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ czy Zgromadzenia Ogólnego, to dżentelmeni o rezolucjach nie rozmawiają, prawda? I nie ma tematu. Będziemy na pewno do Libanu wracać, zresztą planuję w ogóle kiedyś zrobić taki odcinek osobno o Libanie, o polityce libańskiej, ale ponieważ on jest skomplikowany, wielki, w związku z tym prawdopodobnie zrobię z tego odcinek specjalny. Niestety, bo to jest już taka praca tytaniczna, trochę to trzeba bardzo dużo opowiedzieć o historii, szczególnie przynajmniej cofnąć się do przyczyn i przebiegu wojny domowej w Libanie, bo ona tak naprawdę ukształtowała współczesną scenę polityczną. Jak się opowie tylko o dniu dzisiejszym, to nic nie powiemy o tym wszystkim, co było wczoraj czy przed. Znaczy, to będzie całkowicie niezrozumiałe, skąd się to wszystko w Libanie dzieje. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, jeszcze to nie koniec jak gdyby fajnych tematów. Otóż mamy wspólne manewry Chin i Nigerii. To jest tak, że Nigeria, otóż chiński okręt wojenny zakończył wielostronne wspólne ćwiczenia w Nigerii. Przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy Rosjan w Afryce w dużych ilościach. Wiemy również, że Chińczycy pojawiają się głównie w postaci różnego rodzaju inwestycji i pożyczek, a teraz się okazuje, że Chińczycy pojawiają się również w postaci okrętu marynarki wojennej i jakichś manewrów wojennych. Otóż właśnie mamy zgodnie z komunikatem, chiński okręt wojenny zakończył wielostronne wspólne ćwiczenia w Nigerii. Marynarka wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wypłynęła na dalekie Morze Atlantyku, zacieśniając więzi wojskowe z innymi krajami i przyczyniając się do pokoju i stabilności w regionie i na świecie. Proszę bardzo, wystarczy, że popłynie jeden okręt i jest już od razu stabilność w regionie i na świecie. To jest Shushang, fregata typu 054A, należąca do 46. eskortowej grupy zadaniowej marynarki wojennej PLA, dołączyła do 6-dniowych ćwiczeń trwających od 27 maja w ramach obchodów 68. rocznicy nigeryjskiej marynarki wojennej. Nigeria też ma marynarkę wojenną, nie to co my. No ale w każdym razie chiński okręt właśnie w ramach tych ćwiczeń wziął udział w ceremonii otwarcia międzynarodowej konferencji morskiej zatytułowanej Promowanie niebieskiej gospodarki w Afryce poprzez współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Jak wynika z komunikatu prasowego, jednostka Shushang ściśle współpracowała z marynarkami wojennymi innych krajów, przeprowadziła ćwiczenia szkoleniowe, takie jak wspólne działania poszukiwawczo-ratownicze, łączność, manewry w formacji i operacje antypirackie. Od razu powiedzmy sobie, najważniejsze są te operacje antypirackie, bo generalnie piraci, którzy w żaden sposób, żaden z nich niestety nie przypomina Jacka Sparrowa, nawet w odległy sposób, rzeczywiście piractwo jest w tej chwili w bardzo, bardzo wielu krajach afrykańskich szczególnie, zaczyna być jednym z podstawowych zawodów, jak gdyby wybieranych, tak? Pewnie jak jakieś ankiety się przeprowadza, kim chcesz być, to zaznaczają piratem, prawda? I to jest tak, że właśnie podczas tych manewrów antypirackich, pomimo trudnego stanu morza, właśnie chińscy marynarze wypełnili misję polegającą na wejściu na pokład pozornie porwanego statku rybackiego, demonstrując zdolności marynarki wojennej do dowodzenia i reagowania w sytuacjach awaryjnych w złożonym środowisku na dalekich morzach. To jest też z komunikatu chińskiej marynarki wojennej. Generalnie w ćwiczeniach wzięło udział 14 okrętów z 4 krajów, w tym również z Brazylii i z Kamerunu. Udział, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony, chińskie Ministerstwo Obrony, to chińskie Ministerstwo Obrony powiedziało, że udział marynarki wojennej PLA w ćwiczeniach pomaga pogłębić wymianę wojskową i praktyczną współpracę między Chinami a odpowiednimi krajami oraz promować budowanie społeczności chińsko-afrykańskiej wysokiego szczebla ze wspólną przyszłością.
Wspólne ćwiczenia skupiały się na nietradycyjnej dziedzinie bezpieczeństwa, co oznacza, że Chiny są skłonne dołączyć do marynarki wojennej innych krajów, w tym afrykańskiej, we wspólnym zabezpieczaniu porządku na morzu. I generalnie jeszcze przypomina się właśnie, że Nigeria położona jest na zachodnim wybrzeżu Afryki, nad Oceanem Atlantyckim. W związku z tym udział chińskiej marynarki wojennej we wspólnych ćwiczeniach oznacza kolejny krok w jej podróży na dalekie morza. No i oczywiście, że się nadal rozwija. Natomiast co jest istotnego jak gdyby w tej całej sytuacji? Można powiedzieć, że nic nadzwyczajnego, marynarki sobie ćwiczą, natomiast Chiny od dawna mają jak gdyby z punktu widzenia ich różnego rodzaju mocarstwowych ambicji, mają problem, ponieważ o ile są w stanie czy z Rosjanami, czy z Amerykanami dość swobodnie konkurować, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, i tutaj praktycznie oba tamte kraje, znaczy ani Stany Zjednoczone, ani Rosja nie za bardzo są w stanie w ogóle przedstawić jakąś ofertę konkurencyjną, jeżeli już Chińczycy zdecydują się wejść do jakiegoś kraju. Znaczy mogą najwyżej zastraszyć władze jakiegoś kraju, żeby z Chińczykami nie robili biznesu, ale tutaj to jest chyba jedyna droga. Wszystkie inne drogi są mocno skomplikowane. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że jeszcze towary amerykańskie, a nawet rosyjskie są dla państw afrykańskich za drogie, kredyty są w normalny, komercyjny sposób niedostępne, poza systemem tak naprawdę Banku Światowego i różnych innych agent kredytowo-pomocowych. Te państwa naprawdę nie są w stanie pozyskać kapitału, szczególnie na jakiekolwiek działania infrastrukturalne. Więc tutaj Chińczycy przychodzą z pełną walizką juanów, w cudzysłowie oczywiście, pełną na pewno, w cudzysłowie walizką. I są w stanie te państwa, takie jak Stany Zjednoczone i Rosja, po prostu stamtąd powoli, ale systematycznie wyrzucać. Natomiast to, co mają właśnie przewagą Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą obserwujemy sobie to na konkretnych przykładach, w Afryce szczególnie ostatnio cały zestaw rosyjskiej ekspansji w tych krajach Sahelu, w tej grupie właściwie krajów Sahelu, to jest to, czego Chińczycy nie mają. Czyli Chińczycy nie posiadają swoich własnych sił ekspedycyjnych, nie mają swojej własnej Legii Cudzoziemskiej, czy grupy Wagnera, czy innych, czy nie mają swoich właśnie tam firm typu Academy, czy swoich własnych systemów do bombardowania humanistycznego, jak gdyby nie mają baz dronów, tak jak albo też nie posiadają jak gdyby zdolności do pojawiania się jako sojusznik wojskowy. I tutaj widać już w bardzo, bardzo wielu miejscach i przy bardzo wielu okazjach, że Chińczycy próbują coś takiego robić. To są dla nich jak gdyby pierwsze podejścia, pierwsze ćwiczenia. Proszę też zobaczyć, oni na przykład pojawiają się w Afganistanie z wielką ilością pieniędzy, ze zdolnościami do budowy infrastruktury, wydobycia itd., natomiast nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim własnym pracownikom. Po prostu wywiad chiński nie jest dostatecznie rozbudowany albo nie ma doświadczeń właśnie w takiej sytuacjach wojennych. Tak samo Chińczycy nie są postrzegani jako ktoś, kto ewentualnie pomoże wojskowo, bo nie mają takich doświadczeń, tego nie oferują. Nie ma po prostu w ofercie mocarstwowej chińskiej tego, czego niestety, ale właśnie państwa afrykańskie bardzo często wymagają. Stąd tego typu właśnie przymiarki, takie wysyłanie okrętów i robienie wokół tego tak wielkiej fety, to jest jeden z sygnałów, że Chińczycy co prawda nie mają takich zdolności nadal, ale już próbują je budować, bo wiedzą, że to jest ich słaby punkt i to jest coś, przy czym jeżeli się nawet pojawią w takim Nigrze, prawda, czy w Burkina Faso ze swoimi pieniędzmi, to tak czy inaczej będą musieli tolerować na przykład właśnie Rosjan z ich grupą Wagnera i ze zdolnościami do walki z różnego rodzaju ugrupowaniami partyzanckimi, czego Chińczycy w ogóle nie oferują nikomu, tak? Tego typu wizji, a to jest właśnie potrzebne państwom Afryki, więc dlatego też przywołałem ten temat. Proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, on w ogóle jakby umknął uwadze mediów, a moją przekuł od razu, ponieważ mamy, jak Państwo wiecie, różnego rodzaju spory terytorialne w Zatoce Perskiej. To są różne spory, przecież ja już Państwu kiedyś opowiadałem przecież o relacjach emiracko-saudyjskich, gdzie ten spór emiracko-saudyjski przerodził się nawet parę razy w otwartą wymianę ognia. To są spory terytorialne, bardzo trudne
trudne do rozstrzygnięcia na podstawie dawnych map i dawnych traktatów. Natomiast tam ten kilometr w tą czy w tą granicę to jest kwestia zamontowania jeszcze 200 pompek na tym jednym kilometrze, które coś będą wysysać spod ziemi. W związku z tym te wszystkie granice w Zatoce Perskiej to nie są granice od tak sobie, prawda, bo tam ładniejszy będziemy mieli widok z tej wydmy, prawda, niż z poprzedniej wydmy, tylko to są bardzo konkretne, to się przekłada na bardzo konkretne zyski ekonomiczne. I mamy teraz poważny spór, od zawsze zresztą istniejący, w sprawie dotyczący 3 spornych wysp w regionie Zatoki Perskiej. To jest Wielki Tunb, Mały Tunb i Abu Musa. Dokładnie to jest ta kwestia. I to są wyspy, które są wyspami spornymi między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Iranem. I teraz uwaga, i to jest właśnie ważna informacja, otóż Chiny wyraźnie podtrzymały swoje stanowisko w sprawie tych spornych wysp, popierając Zjednoczone Emiraty Arabskie, co wywołało wielkie niezadowolenie w Teheranie. Generalnie Teheran kontroluje wyspy, do których zgłaszają roszczenia Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran od 1971 roku i po wycofaniu sił brytyjskich z Zatoki Perskiej. Po tym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało w niedzielę ambasadora Chin, żeby zaprotestować przeciwko wielokrotnemu wsparciu Chin dla, jak to Teheran nazwał, bezpodstawnych zarzutów czy roszczeń ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, biorąc pod uwagę strategiczną współpracę między Teheranem a Pekinem, oczekuje się, że chiński rząd dokona przeglądu swojego stanowiska w tej kwestii. W poniedziałek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponowiło swój apel do Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich o rozwiązanie sporu w drodze dialogu i konsultacji, twierdząc, że stanowisko Pekinu w tej kwestii jest niezłomne. No, w odpowiedzi na pytania dotyczące protestu Iranu rzeczniczka MSZ powiedziała, że istotna część wspólnego oświadczenia Chin i Emiratów jest zgodna ze stanowiskiem Chin, natomiast nie mówiła o jakiejkolwiek rewizji stanowiska Pekinu. Powiedziała też, że Chiny i Iran łączą silne relacje, a Pekin przywiązuje dużą wagę do rozwijania strategicznego partnerstwa między obydwoma krajami. Chiny już raz rozgniewały Iran w 2022 roku, kiedy wydały wspólne oświadczenie z krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej, wzywające właśnie do podjęcia wysiłków na rzecz rozwiązania kwestii tych 3 wysp. Wtedy podkreślono potrzebę zapewnienia pokojowego charakteru irańskiego programu nuklearnego, no, o czym nie wspomniano we wspólnym oświadczeniu teraz oczywiście ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Więc krótko mówiąc, macie Państwo przykład na to, właśnie gdyście Państwo zapytali się, Chiny za kim są? Za Chinami, tak? Znaczy Chiny uważają, że partnerstwo ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z Arabią Saudyjską jest partnerstwem jak najbardziej perspektywicznym, i tam dokładnie Chiny się zainstalowały i nie zamierzają się stamtąd wyinstalowywać. Jeśli chodzi natomiast o wsparcie Chin dla Iranu, to Chiny nie mają problemu ze współpracą z Iranem, tym bardziej, że Iran jest w wielkiej potrzebie, ale żadnego tutaj sojuszu, żadnego popierania niejako w czambu, tak, żadnego stałego związku polegającego na akceptowaniu różnych roszczeń partnera tutaj nie ma. W związku z tym to też pokazuje Państwu, że w momencie, kiedy mamy spór między Zjednoczonymi Emiratami, pewnie tak samo byłoby z Arabią Saudyjską a Iranem, to Chiny stoją na stanowisku, że Zjednoczone Emiraty Arabskie bądź też Arabia Saudyjska, a nie Iran. Natomiast są również w stanie doprowadzić do porozumienia tych 2 stron, niekonfrontacyjnego, ale nie będą obierały strony tylko dlatego, że Iranowi się tak to podoba. Więc to jest też istotne, jeżeli Państwo sobie układacie tą geopolityczną gdzieś tam układankę, te pucle gdzieś sobie na stole, to możecie Państwo być przekonani, że na pewno Chiny będą postępowały tak, jak będzie im to dyktował interes, a interes dyktuje im w tej chwili wspieranie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, tym bardziej, że Chiny mają cel odciągnięcia tych krajów od Stanów Zjednoczonych. No, Iranu nie muszą odciągać od Stanów Zjednoczonych, bo Iran jest daleki od bycia przyciągniętymi ze Stanami Zjednoczonymi, więc nie ma sensu też nadmiernie inwestować w jakieś popieranie blankietowe jego roszczeń terytorialnych. Oto taka ciekawostka na zakończenie.
No i proszę Państwa, jeszcze na dodatek fatwy, bo dawno fatw nie było. Tutaj będą bardzo, bardzo krótkie akurat, natomiast w kolejnych odcinkach będą już trochę dłuższe. Tutaj jeden z panów pyta, radykalni sunnici, na przykład państwo islamskie, mają swoją hierarchię wrogów. Kto jest ich największym wrogiem? Szyici, jezydzi, czy może jeszcze inna grupa? Znaczy to jest tak, że historycznie dla państwa islamskiego największym wrogiem byli przede wszystkim szyici, a w każdym razie szyici w Iraku. To wynikało z osobistych uprzedzeń, czy z osobistej filozofii, można powiedzieć, niejakiego Zarkawiego, który był przywódcą Al-Kaidy kraju dwóch rzek, prawda, czyli Al-Kaidy w Iraku, który był protoplastą jak gdyby państwa islamskiego i państwu islamskiemu to zostało. Warto przypomnieć tylko, że to był właśnie przedmiot sporu pomiędzy Al-Kaidą centralną a państwem islamskim. Al-Kaida centralna twierdziła, że należy pozyskiwać lud, prawda, ludność Iraku do wojny z krzyżowcami, syjonistami i tak dalej, prawda, czyli do wszystkimi tymi, którzy byli podstawowymi wrogami dla Al-Kaidy. Czyli dla nich jak gdyby spór dla Al-Kaidy na przykład właśnie z szyitami nie miał specjalnie sensu, albo odkładano go powiedzmy na później, tak? Natomiast właśnie dla tych radykałów od Zarkawiego i później dla państwa islamskiego, szyici, rafidzi, prawda, byli podstawowym wrogiem. Jakbyście Państwo sięgnęli, czego nie zrobicie, do magazynów, do wydawnictw państwa islamskiego, to tam jest cały wielki, wywodzony jak gdyby teologiczna podstawa, dlaczego to są najwięksi wrogowie islamu. No w dużym skrócie oni dlatego mieli być wrogami, ponieważ znając jak gdyby nauki islamu, znając, prawda, Koran, znając hadisy, świadomie je odrzucają, tworząc własną teologię. A w związku z tym dużo gorsze jest tego typu świadome odrzucenie niż ignorancja. Niż ignorancja na przykład pogan. Albo ignorancja właśnie chrześcijan, prawda, że chrześcijanie mają swoje wierzenia, ale tutaj prorok, prawda, dał możliwość im dostąpienia zbawienia. W związku z tym, jeżeli nie najadą muzułmanów, to znaczy chrześcijanie potencjalnie są wrogami wtedy, kiedy stają się wrogami w sensie, można powiedzieć, prowadzenia wojny, tak, czyli najazdu fizycznego, na przykład chrześcijan, czy krzyżowców, jak oni mówili, na ziemię muzułmanów. Natomiast jezydzi to jest osobna jeszcze kwestia. Poganie, wiadomo, chodzi o ignorancję, prawda, więc nie znają islamu, więc też państwo islamskie miało obowiązek, każdy muzułmanin, wezwania, prawda, do islamu. Jak powiedzą ok, prawda, no to są braćmi, jak nie ok, to mają problem. Natomiast jeśli chodzi o szyitów, to szyici mają problem a priori. I dla nich jak gdyby niemożliwe było zbawienie, niemożliwa była jakakolwiek łaska, przynajmniej z punktu widzenia państwa islamskiego. Ale proszę zobaczyć, jak sobie porównamy to znowu z Talibanem, szczególnie z tym Talibanem 2.0, tym, który w tej chwili doszedł do władzy, to oni wręcz przeciwnie. Oni uznali, że odkładają sobie te spory na kiedy indziej, wzięli pod opiekę Hazarów, notabene bronią tych Hazarów i szyitów właśnie przed państwem islamskim. Czyli macie państwo tutaj to, że w zależności od te organizacje różnią się między innymi właśnie swoim pozycjonowaniem się wobec wrogów bądź też nieprzyjaciół islamu. Dla Al-Kaidy podstawowymi nieprzyjaciółmi islamu byli właśnie chrześcijanie i ewentualnie Rzymianie, ze względu właśnie na ich najazd na ziemię muzułmańskie. W związku z tym ten dżihad globalny jest jak gdyby dżihadem tym jakby prawidłowo ogłoszonym. Natomiast jeśli chodzi o szyitów, no to jest to już spór teologiczny i co prawda Taliban 1.0 atakował szyitów, natomiast Taliban 2.0, prawda, czyli ten Taliban po tak naprawdę zdobyciu władzy, utraceniu władzy w Afganistanie po najeździe amerykańskim, zmienił swoją pozycję, ale właśnie zmienił swoją pozycję głównie pod naciskiem Ayman al-Zawahiri i tych nauk Al-Kaidy, która to Al-Kaida po prostu inaczej wypozycjonowała cele dżihadu. Natomiast jeżeli chodzi o zaidytów, to jest w ogóle problem, bo zaidyci, ja od razu powiem, że nie znam w tej chwili fatwy Al-Kaidy dotyczącej zaidytów, natomiast znane są oczywiście i fatwy, i percepcja w państwie islamskim.
Ale ja mówię, państwo islamskie jest specyficzne, więc to nie są wszyscy radykałowie. No, państwo islamskie generalnie uznawało Jezydów za satanistów. Zbuntowany anioł, prawda, którego czczą, to jest jak gdyby wręcz kwintesencja satanizmu, a w związku z tym oni byli prześladowani w dużo większym stopniu nawet niż właśnie poganie, czy nawet w dużo większym stopniu niż szyici, ale pod jednym warunkiem. Tutaj była tutaj różnica. Znaczy Jezydów nie traktowano jako apostatów, w związku z tym można było, czyli te Jezydki, które były przecież niewolnicami, jak gdyby dawano im możliwość konwersji na islam, czego szyitom raczej odmawiano, więc to jest przynajmniej ta różnica. Natomiast jaki jest stosunek Al-Kaidy, niestety nie wiem, nie widziałem takiej fatwy. No dobrze, mamy teraz, Jezydzi, Zaidyci, bo mam drugie właśnie pytanie od tego samego pana. Prosiłbym parę słów o Zaidytach. Otóż o Zaidytach możecie Państwo, jeżeli jesteście patronami na Patronajcie, to dla patronów są dostępne odcinki specjalne o Jemenie. One cały czas wiszą, w związku z tym możecie sobie Państwo wejść i obejrzeć i tam jest bardzo szczegółowo omówiona kwestia Zaidytów właśnie. Skąd się wzięli, na czym polega ich różnica właśnie od tradycyjnych szyitów, bo szyici Zaidytów nie uznają za szyitów i tak dalej, tak? Także to są te dwie krótkie fatwy. Dobrze, ja dziękuję Państwu już bardzo za uwagę. Oczywiście namawiam Państwa do wspierania na Patronajcie, buymeacoffee.com, buycoffee.tu i na wszelkie inne sposoby. Dzięki Państwu wsparciu ten kanał może pozostawać jak najbardziej niezależny. Przypominam również właśnie, proszę też o pytania do fatw. Przypominam się również z tymi moimi prośbami z początku odcinka o ewentualne kontakty osób, które mają takie zdolności, posiadają. Ja postaram się odpowiedzieć na każdą taką poważną ofertę. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 有外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.